But then I suddenly remembered. There is a piece of reef in my fucking home. No cześć! Dzisiaj mam dla Was zupełnie inny temat, mianowicie pogadamy o akwarystyce morskiej. Żartuję. W sensie nie żartuję. Pogadamy o akwarystyce morskiej. Dzisiaj taki temat troszkę bardziej łagodny. Nie będziemy gadać o problemach, czy o rozwiązywaniu ich, czy jakichś trikach, sposobach. Dzisiaj kieruję tak naprawdę ten materiał do wszystkich Was, którzy natrafiliście na ten film. Nie tylko do akwarystów morskich, a może zwłaszcza nie do nich, a zwłaszcza nie do tych, którzy już, że tak powiem, dojrzeli w tym hobby i długo się z tym tematami borykają. Bo myślę, że oni będą wiedzieć, o co mi chodzi i będą też te rzeczy dla nich oczywiste, a może nie. Ale do brzegu chciałem z Wami przejść przez listę takich rzeczy, które ja uważam za fajne, jeśli chodzi o akwarystykę morską, za rzeczy, które mnie wciągnęły w tą akwarystykę. Chciałem Wam pokazać właśnie tą listę, ona jest subiektywna, natomiast może akurat Was zainteresuje tym hobby, otworzę Wam oczy na coś, o czym nie mieliście pojęcia, albo tylko słyszeliście gdzieś pobieżnie. No więc właśnie, tematem jest ta akwarystyka morska. Dlaczego ja uważam, że jest to zajebiste hobby? Po pierwsze, musicie sobie uświadomić takie jakby interdyscyplinarne hobby. O co mi chodzi? Chodzi o to, że tak naprawdę jeśli chcecie mieć skilla, chcecie rozumieć wszystko, co się dzieje w tym hobby, co się dzieje w tym zbiorniku, jakie prawa rządzą tym, co się tutaj dzieje, zmasterować to, też efektywnie kosztowo potem działać, a nie, wiecie, wszystko najdroższe albo rzeczy, które są znacznie przesadzone do waszych potrzeb i tak dalej. Musicie troszeczkę poznać chemii, biologii, mikrobiologii, fizyki. Musicie się nauczyć też troszkę o tym ekosystemie morskim, poznać go, jak on funkcjonuje, uzmysłowić sobie, że właśnie te koralowce czy ta rafa, to można powiedzieć jest taki morski las. Aquaforest, lokowanie produktu. Żartuję, że lokowanie. Więc jest to taki morski las, który tak naprawdę zależy od tych korali. I ryby i te wszystkie rzeczy, które tutaj są, to są elementy naokoło tego wszystkiego, ale właśnie tak działa ten ekosystem, czyli wszystko musi współgrać, muszą być te zdrowe koralowce. Jak nie ma zdrowych koralowców, to nie macie niczego, ale jak macie zdrowe koralowce, to macie też zdrową tą faunę, która tam żyje, ryby, kraby, ślimaki, nawet ta mikrobiologia, która tu jest, jakieś koraliny, bakterie, grony, makroglony. Słuchajcie, no to jest właśnie to, czego musicie się nauczyć i to jest lista, nie? To jest lista. Rozwój jako majsterkowicz. Ja to mówię też właśnie ze swojej perspektywy bardzo mocno, dlatego że ja chcę być taką właśnie osobą i to nie, że muszę, tylko chcę. I ja od jakiegoś tam czasu lubię robić rzeczy samodzielnie. Tworzyłem sobie na przykład w tym roku donicę ze styropianu na polu, wiecie, tego typu sprawy, nie? No ale właśnie jeśli chodzi o bycie tym akwarystą morskim, to możecie się sprawdzić jako majsterkowicze. Jeśli macie do tego dryg, faktycznie lubicie coś tam sobie robić, tworzyć manualnie, macie jakieś narzędzia, coś lubicie skleić, to tutaj się naprawdę zajebiście spełnicie. Ja tutaj w trakcie Wam pokażę właśnie jakieś tam swoje elementy, rzeczy. Możecie sobie teraz pewnie popatrzeć właśnie na filmie, jak to u mnie wygląda, nie za pięknie i tak dalej. No ale też dla Waszej informacji rozpocząłem serię, gdzie buduję akwarium morskie od zera, z akrylu, więc słuchajcie, no to jest taki mega DIY projekt, że tak powiem. Ale o co mi tutaj chodzi? Co możecie zrobić? Po pierwsze możecie modyfikować sprzęty, które macie. Możecie je poprawiać, dostosowywać, coś przyciąć, coś dokleić. Możecie sami zrobić hydraulikę, możecie sobie coś poprawić z przepływami, możecie średnicę gdzieś powiększyć. Jeśli akwarium macie
z akrylu, możecie tutaj coś modyfikować, jakieś otwory. Ja sobie zrobiłem taki mini kosz przelewowy tam w akwarium, też z akrylu. Możecie to wszystko sobie samodzielnie wykonać albo stworzyć z jakichś elementów, które pierwotnie do tego nie służyły. Wy możecie sobie to po prostu zbudować. Jak wejdziecie sobie na Etsy na przykład, to znajdziecie tam multum takich rękodzieł właśnie dla akwarystyki morskiej, jakieś uchwyty. No po prostu bardzo dużo rzeczy. Bardzo dużo z tych rzeczy możecie sami wykonać i się spełnić jako majsterkowicze. Więc majsterkowicze, akwarystyka morska jest dla Was. Okej, kolejny temacik, który ja też jakby doświadczyłem tego na własnej skórze, że tak właśnie jest, a mianowicie wszystko, co robisz w akwarystyce morskiej, możesz zrobić lepiej. Każdą jedną rzecz możesz zmasterować. Przykład, filtrowanie wody, tworzenie wody czystej do dolewki do akwarium, bo wiecie, woda paruje w takim akwarium i musicie dolewać. Nie? Co możecie zrobić? Po pierwsze, jak zaczynacie hobby, kupujecie, nie wiem, nawet nic nie kupujecie, tylko po prostu kupujecie wodę w bańkach ze sklepu, nie? No i to jest jakby takie hardkorowe rozwiązanie, które na początek wystarcza na miesiąc, 2, zanim się rozkręcicie. Czasem nie warto, wiecie, inwestować w infrastrukturę od razu, filtry i tak dalej. Idziecie do sklepu, kupujecie wodę Ero. Co możecie zrobić dalej? Możecie kupić tą wodę, te filtry Ero. Możecie zwiększać ilość stopni. Możecie dbać o jakość filtrów. Potem co? Możecie zmasterować to, jak przechowujecie tą wodę. Możecie poprawić wydajność pompy dolewkowej. Możecie jeszcze filtrować jakoś tą wodę po drodze, na przykład zanim ona trafi do tego zbiornika na dolewkę, możecie ją jeszcze jakoś pozbawić na przykład krzemu. Więc taka prosta rzecz, a mnóstwo rzeczy, że tak powiem, możecie poprawić, nie? Drugi przykład, bo nie chcę poprzestać na tym jednym przykładzie z dolewką. Koralowce, słuchajcie, korale to są zwierzęta, które potrzebują odpowiedniego sąsiedztwa, warunków i tak dalej, więc no tak jak widzicie tutaj teraz, albo na filmie tym, który teraz Wam rzucę na ekran, to tak nie wyglądało od początku. Te korale tu migrowały po całym tym zbiorniku, słuchajcie, ustawiałem je w takim miejscu, gdzie było lepsze światło, był przepływ lepszy, byli lepsi sąsiedzi, tacy, którzy nie powodują jakichś tam konfliktów między sobą. Wiedzcie, że korale walczą ze sobą, mają parzydełka i potrafią walczyć ze sobą. Więc takich przykładów jest po prostu mnóstwo. Nawet wasze jakieś rutyny, typu robienie testów chemicznych cotygodniowe, jak czyścicie probówki, jak składujecie te testy. Tutaj każdą rzecz możecie masterować, od takich drobnych do takie bardzo zaawansowane już, jak wasza filtracja, światło. Nie ma tutaj rzeczy, której nie możecie zmasterować. Więc to jest fajne, że możecie zawsze coś poprawiać. I to się łączy bezpośrednio z następnym punktem, o którym chcę powiedzieć, czyli to, jak dobrze coś robicie, jak poprawiacie, oczywiście w dobrą stronę, bo możecie poprawiać w złą stronę, ale to jest inny temat, ale jeśli poprawiacie w dobrą stronę, robicie przemyślaną inwestycję, to będziecie widzieć z tego bardzo szybko efekty. I to jest mega fajne, że składowa tych dobrych rzeczy, które robicie, które masterujecie, poprawiacie, one się składają potem na naprawdę dobrostan waszych zwierząt, wszystkiego i potem takiego czegoś, czego wam każdy w zasadzie zazdrości, kto wchodzi do domu, nawet z branży akwarystycznej, każdy wam powie, że albo nie widział czegoś takiego, albo wiecie, no, to jest naprawdę fajna sprawa. Idźmy do następnej rzeczy. Okej, więc co dalej? Właśnie to się też łączy troszeczkę z tym, co już powiedziałem przed chwilą, że macie właśnie rzecz, której wam dużo osób może zazdrościć. Dlaczego? Dlatego, że obcujecie z organizmami, które na co dzień jecie, jak na przykład krewetki. Ona tutaj słucha i patrzy, co mówię, ale mam nadzieję, że nie rozumie. Ale większość rzeczy tych nie jecie, nie? Umówmy się. Ale są to rzeczy, z którymi nie obcujecie na co dzień. Może gdzieś tam w zoo widzieliście, w sklepie akwarystycznym, ale to są, słuchajcie, egzotyczne zwierzęta, które
najlepszym wypadku mieszkają naturalnie jakieś 2-3 tysiące kilometrów od was, chyba od Polski najbliżej to jest Egipt, mi się tak wydaje, z takimi sensownymi rafami, które miałem okazję widzieć i zajebiste doświadczenie, naprawdę. Więc no, to jest takie satysfakcjonujące chyba, że na co dzień nie ma, większość ludzi nie ma z takim czymś doświadczenia. Tutaj słuchajcie, za oknem jest szaro, buro, mróz, a ja tutaj mam tropikalną rafę z różnymi gatunkami koralowców, które ze sobą współżyją, egzotyczne zwierzęta i to wszystko pięknie razem tutaj funkcjonuje, jest kolorowe, pięknie się prezentuje w tym świetle, jest zdrowe, nie? Więc to jest chyba coś, co jest satysfakcjonujące, nie? Kolejna rzecz, która dla mnie jest fajna, dla was niekoniecznie, ale wiecie, ja lubię mieć poczucie takiej automatyzacji w życiu, że coś się kręci samo, albo kręci się samo za moją przyczyną i to do tego kręci się fajnie. I właśnie czymś takim jest akwarium i jak można to określić jako ekosystem, jako jedną rzecz, to jest to laboratorium chemiczno-biologiczne, które się częściowo samo podtrzymuje, oczywiście jest tutaj aparatura i tak dalej. Generalnie samo nie funkcjonuje, kiedy nie jest ustabilizowane. Kiedy ustabilizujecie chemicznie, biologicznie taki zbiornik, to on jest troszeczkę takim właśnie laboratorium, takim miksem, gdzie po prostu dzieją się tysiące różnych procesów, zachodzą, jakieś organizmy wchodzą ze sobą w interakcję, jakieś, no jak to się nazywa, w symbiozę wchodzą. Niektóre po prostu z siebie jakieś nawzajem korzyści, niektóre troszkę mniejsze się atakują, ale ja nawet takie połączenie tutaj dwóch korali, które się gdzieś tam niezbyt lubią, też traktuję pozytywnie, bo wiecie, że niektóre się agresywnie rozrastają, a jak macie dwa koralowce, które na styku się parzą, to miejsce jest takim miejscem, w którym one się nie rozszerzają, czyli są takie naturalne granice między nimi. Tutaj ten piękny Duncan, który jest, i ta Ksenia, one są też domem dla tych błazenków, które tu są. Możecie wiedzieć z bajki, że błazenki w fiałach, ale nie tylko, żyją też w koralowcach właśnie i to jest mega fajne. No i tak można by było to wymieniać, ale właśnie czymś takim jest akwarium, takim samopodtrzymującym się laboratorium według mnie. No i to jest też satysfakcjonujące, przynajmniej dla mnie, nie wiem, dla was może nie, ale... I teraz przejdziemy do następnego punktu, który się też łączy już niejako z tym, co już mówiłem, czyli z tym, że po prostu samo piękno tych zwierząt napawa was radością. Wiecie, tutaj jest małe akwarium, ale ja na pewnym filmie swoim poprzednim, tu wam też podeślę w opisie, pokazuję, jak te korale rosną, od takich maluteńkich kolonii do naprawdę dużych. Nie wszystkie oczywiście, bo niektórych nie udało mi się utrzymać przy życiu lub nie udało mi się po prostu stworzyć im warunków takich, które dynamicznie rosły, ale większość z nich tak i po prostu uważam, że są przepiękne. Ja mam, wiecie, kilka podstawowych ryb, a nieraz spędzam długi czas po prostu tutaj na obserwowaniu tego i nie mogę się napatrzeć. Ta kolorystyka, nawet fakt tego niebieskiego światła, które tutaj robi ten look taki aqua, morski, taki turkusowy, to są jakby, nie wiem, kolory, które strasznie do mnie docierają. I to, że tutaj wydobywa to światło, po prostu każdy detal i każdy kolor tych polipów tutaj. Nawet, słuchajcie, koraliny tutaj, które są na szybach, na ścianach, na skałach, jak się rzuci na nie to światło, one się pięknie na fioletowo zaczynają podświecić troszeczkę. Więc myślę, że jest to sensowny argument, nie? I taki trafiający do większości chyba z was. No, czyli po prostu obcujecie z pięknymi zwierzętami, więc to na pewno jest fajne. Słuchajcie, teraz temat kosztów. Oczywiście to nie jest najtańsze hobby, jasne, ale też wiedzcie, że da się zacząć budżetowo. Ja też w niektórych filmach mówię o tym, jakie mam koszty. Link wam dam w opisie, możecie sobie posłuchać. Ale da się zacząć budżetowo i jeszcze dodatkowo, jak macie wiedzę, doświadczenie, czy po prostu dobrego kogoś, kto wam dobrze doradza, daje wam sensowne porady, możecie sobie to wszystko tak wyskalować, że żeby zacząć lub utrzymywać jakieś podstawowe korale, to wcale nie musicie wydawać na 100 000 na to czy 10. No ja tak naprawdę setup swój kupiłem za 2000 zł pierwszy, nie?
tam było akwarium, sprzęty podstawowe, piasek, skały i tak dalej. Może to nie jest zbyt mało, tak można byłoby się wydawać, ale z drugiej strony, czy dużo wydajecie na piwo, papierochy i jakieś takie pierdoły? Słuchajcie, niepotrzebne, niezdrowe. No jeśli tak, to sprawdźcie, czy właśnie ile tego wydajecie. Może się okazać, że te parę tysięcy, które byście przeznaczyli na takie hobby, przeznaczacie właśnie na takie nic nie dające, nierozwojowe rzeczy, więc ostatecznie koniec końców może się okazać, że stać was tak naprawdę i jeśli jesteście naprawdę zajawieni, zauroczeni. A propos zauroczenia, właśnie tutaj coś chciałem też powiedzieć. Tym hobby naprawdę łatwo jest się szybko zauroczyć, bo nie jest tak, że pójdziecie do sklepu rowerowego, popatrzycie na 2 rowery i mój świat, ja już wszystko rzucam, teraz jestem fanem rowerów i tyle, nie? Trzeba czasu, żeby się wkręcić w takie hobby. Natomiast tutaj, no przynajmniej w moim przypadku było tak, że ja się zainteresowałem tematem, obejrzałem parę filmów na YouTubie, zobaczyłem, jak to może wyglądać i po prostu pyk, nie? To bardzo szybko poszło, mega się szybko zajawiłem. No i takie zauroczenie też jest ważne, nie? Bo ono jest jakimś tam motorem napędowym, żeby inwestować w to czas i pieniądze, nie? Dobra, koniec tego tematu, idźmy dalej. Temat taki trochę nieoczywisty, ale pewnie dla tych już, którzy są w tym hobby bardziej, że jest to też troszkę takie terapeutyczne hobby. Już nie mówię o tym, że was zajmuje, że angażuje was w coś, że was rozwija naukowo i tak dalej, ale mówię o takiej prostej rzeczy, jak na przykład to, że kiedy jesteście gdzieś tam uwaleni jakoś psychicznie, na koniec dnia możecie sobie, wiecie, siąść przed takim akwarium, wziąć sobie winko albo i nie, kawkę, zrelaksować się, patrzeć się na ten ruch, wziąć sobie takie coś, takie szkiełko powiększające i z bliska oglądać to, co się tutaj dzieje. I słuchajcie, to naprawdę nerwy puszczają momentalnie, nie? To wam mogę zagwarantować, że jak patrzycie na coś takiego, to po prostu odpływacie, zajmujecie swoją psychę i jest to naprawdę fajne i relaksujące, nie? Więc no, może nie jest to najważniejsza rzecz, ale na pewno bardzo ważna, na pewno taka, która może was przyciągnąć do tego hobby, nie? Teraz może przeskoczę do takiej bardziej prozaicznej sprawy, ale powiem o niej, no bo to też jest fajne. Też już o tym mówiłem wcześniej troszeczkę i to się też łączy wszystko z tym, o czym już mówiłem, no ale właśnie to akwarium to jest taki żywy obraz. Naprawdę uwierzcie mi, że nie było tutaj u mnie w domu jeszcze osoby, a mieszkam tu już 4 lata, akwarium mam 3 lata, która by nie była zaskoczona tym, albo wręcz zajawiona, zauroczona. Miałem ludzi, którzy po prostu tutaj nagle zasiadali, nie? I nie byłem w stanie do rozmowy zagaić z powrotem, bo ludzie się fascynowali tym, mówi, że nigdy czegoś takiego nie widzieli, że po prostu zarąbiście to wygląda, tutaj jakaś krewetka, tu jakiś krab, tu jakiś jeżowiec, słuchajcie, tu się coś kolorowego rusza, większość ludzi w ogóle myśli, że to są rośliny, nie? Ja zawsze muszę tłumaczyć, że to nie są rośliny, to są zwierzęta, stacjonarne, ale zwierzęta, nie? Ja tutaj nie mam roślin, poza glonami, które są gdzieś tam roślinopochodnymi organizmami, nie? Więc no, jest to fajne i też daje taką satysfakcję, tak, dodaje wam takiej otuchy i takiej dumy z tego, nie? Że robicie coś naprawdę wyjątkowego, co jest niespotykane, no bo naprawdę tutaj się trochę przewija przez mój dom ludzi i poza osobami, które spotykam bezpośrednio w sklepie akwarystycznym, no to nie było tutaj u mnie nikogo, kto sam ma akwarium morskie, więc już samo to daje jakiś pogląd na to, jak niszowe jest to, jak wyjątkowe, może nie tyle niszowe, co wyjątkowe jest to hobby, więc warto o tym było powiedzieć, nie? Tak już żeśmy się trochę już nagadali tutaj i się zastanawiam, co jeszcze powiedzieć, żeby nie lać jakoś niepotrzebnie wody. Dzisiaj, kiedy jest ten kryzys brania odpowiedzialności za coś, za kogoś, kiedy mało jest takich sytuacji, kiedy ktoś robi dla ciebie coś proaktywnie, może sam ty robisz mało rzeczy proaktywnie, lub nie lubisz właśnie brać na siebie odpowiedzialności jakiejś, no to mimo wszystko taki zbiornik uczy tej odpowiedzialności i niektórzy mogą pomyśleć, że jest to jakieś brzemię, kobyła, które bierzesz sobie na barki,
Ale słuchajcie, nikt wam nie zabrania porzucać takiego akwarium, jeśli to do was nie dotarło. Chodzi o to, że kiedy już poświęcicie na coś czas, zainwestowaliście, rozwiązaliście określoną ilość problemów, czy po prostu nawet sam fakt, że widzicie, że to wszystko rośnie, żyje, kręci się, jest zdrowe, no to rośnie w was takie poczucie odpowiedzialności za to, że dbacie o to, przygotowujecie się przed każdym jakimś dłuższym wyjazdem. Chcecie, żeby ktoś wam tego doglądał. To jest coś, co robicie niejako naturalnie, nie z przymusu, ale to właśnie wynika z natury tego hobby, że wy chcecie to robić i chcecie brać odpowiedzialność za to, więc to jest mega fajne. Okej, myślę, że zrozumieliście mój punkt widzenia i o jakie rzeczy tutaj chodziło mi. Fajnie by było, jakbyście zostawili komentarz i powiedzieli, czy do was te argumenty trafiają, czy się z nimi zgadzacie, czy nie. Może komuś faktycznie otworzyłem oczy na to hobby. Bardzo bym się cieszył, gdyby ono dotarło właśnie takiej osoby, która totalnie nic z tym nie miała wspólnego, patrzy coś takiego i o kurwać, nie? Ale zajebiste. No i taki właśnie mi cel przyświeca. Więc to ode mnie na tyle dzisiaj, nie? Stawcie łapkę w górę, subskrybujcie. Oglądajcie mnie dalej. Na razie. Miłego weekendu. Smacznie kawusi, jeśli oglądacie to do kawusi. Smacznego, nie wiem. Fajnego, miłego srania, jeśli siedzicie. Dobra, tyle. Na razie. Cześć.